Dobry wieczór. Witam Państwa na wyjątkowym wydarzeniu poświęconym kreatywności. Widzę na widowni przedstawicieli naszego samorządu, gospodarzy Lublina. Widzę także prezydentów miast, którzy przyjęli zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie, by podzielić się z nami myślą o tym, jak miasta będą się rozwijały w przyszłości. Są wśród nas studenci, którzy są przyszłością tego miasta i tworzą niepowtarzalny klimat Lublina. Są także nasi partnerzy, są media, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Są wreszcie nasze rodziny, nasi przyjaciele. Ale najważniejszymi gośćmi tego wieczoru są kreatywni. 50 ludzi, którzy w sposób niebywały zmieniają krajobraz gospodarczy naszego miasta, którzy sprawiają, że Lublin jest miastem innym, specyficznym. Miastem, które posiada to genius loci, o którym tak lubimy mówić. Mówimy dzisiaj o kreatywności, a któż może lepiej o tej kreatywności mówić jak nie autorytet. Autorytet, który opowiada w sposób pasjonujący, inspirujący i przede wszystkim autorytet, który posiada niebywałe doświadczenie. Przed Państwem za chwilę nasz gość specjalny, profesor Charlesa Landrego. Człowiek, który inspiruje ludzi zarządzających miastami na całym świecie. Człowiek, który wykorzystuje inspirację i kreatywność do tego, by zmieniać miasta. Przed Państwem Charlesa Landrego. The stage is yours, with their hearts, with their minds. Okay. It's a privilege to be here with all of you, and it's wonderful to see this audience here. I want to talk about various things, basically about the origins, present and future of the creative city. So let's look at that a bit more closely. I was always inspired by a sentence by a man called Patrick Geddes from 150 years ago, who said, "The city is more than a place in space, it is a drama in time." And that, I think, summarizes some of the things we want to talk about. Now, creative city making, at its simplest, a 300-page book in one sentence, it's an empowering ethos that creates the conditions for people to think, plan and act with imagination. And so really it is about the collective experience, bringing and harnessing the collective intelligence of a city together. And the main argument really is that culture determines what a place is like, and creativity shapes its life. So it is a bit like the air we breathe, it is everywhere. And the creative challenge, or the scope, or the direction, it always needs an intention. Creativity on its own without intention and purpose is not that interesting. And there's a Greek thing when the men, unfortunately not the women, but that was the past in 2,000 years ago, the Greek people who became free when a man at 25 was allowed to become a citizen had to say and swear an oath, "I will leave this place better than when I first arrived." And I think that's brilliant for me. Now, of course, creativity changes in time, its focus. In the 19th century, very much it was about issues of public health, discovering the causes of cholera or something. And therefore, issues of infrastructure became incredibly important, physical infrastructure and so on. But obviously in time, these things have changed, and as we jump to the 21st century, many people have felt that infrastructure was ugly, and really the question of beauty, attractiveness, aesthetics became more important. This graffiti from Turin says,
a battle, a life fighting against ugliness. So that became quite an important thing. And of course, this is not Photoshop, this is Venice in reality. So our creative thinking obviously needs to consider issues of climate change and so on. And of course today, perhaps the biggest challenge, or a very big one, is the question of diversity. How do we, in difference, live together even though we may have dramatically different views about how life should be lived? And many cities, and this is Turin again, are thinking through, instead of having biennales of design or art, they have a biennale of democracy, which is about how to engage and bring different people in a city together so that decision makers and citizens come together in a better way. And one sentence, the first sentence here, has taken me 30 years to work out, which is basically that creativity is a renewable resource, and heritage, in some sense, a non-renewable resource. Of course, we can reinterpret heritage, but I like that combination of renewable and non-renewable, because a city is always based to some extent on its past. And today, the classic, the thing that we think is heritage and wonderful, was often yesterday's innovation. For example, here, the Eiffel Tower developed an incredible degree of engineering, ingenuity and inventiveness. And next to it, you can see, this is one of the buildings of the Louvre, there's a hydroponic building. And that, in its own way, is a modern form of innovation. So I just like the fact that these two forms of innovation are in the same image. So, to some extent, we can say that heritage and creativity are great partners. One not really goes without the other. It's like a thread through time. And cities, for me at least, is a cultural conversation, given that culture is so central, between the place and the people in that place. And for that reason, the city is also a communications device, a communication system that speaks through every fibre of its being. So if you're in Lublin, that of course is different from being in Warsaw. So arrival matters. Arrival is key, because the first message you get when you arrive is also the last message when you leave. And when that message is negative, of course, that's a different experience than when you're arriving. And of course, you have the airport and your station, of course, is wonderful. But of course, just looking around, the fact that these massive pumpkins obviously tells a story. We don't need to know much about Lublin, but we know collectively what all of that tradition is about. And I quite like that new tradition of women knitting for fun and creating civic life, and then remodeling rather ugly bicycle stands. And that's also Lublin communicating to the world. And this street here, if I was living in Lublin, I would probably want to live there, because I can see it's changing. It's quite interesting. I don't know where it will go, but it looks interesting to me. But of course, there are dangers of commercialism. I've seen many Coca-Cola signs here. Anyway, a lot. You know there are a lot, perhaps too many. And also sometimes the advertising hoardings are too much. You probably know that many cities, Sao Paulo, Mumbai, Grenoble, are banning these in the city and changing them into public interest or artistic forms of hoardings to make the city look and feel differently. But this is Penang in Malaysia, the most multicultural place there. And the first image there is simply showing you that you can deal with your dandruff and your hair problems in 4 languages. So here you go to this barber, and in 4 languages it's telling you, obviously, that you can deal with a problem, but you know this is an intercultural city. Equally,
the question of graffiti often tells a story. This is from Liège in Belgium, where it says capitalism is chaos, anarchy is order, and all that saying, hey, the world is getting out of control. So all of these messages are very useful to see. And I remember, and you probably know, that in Tirana they decided to paint all the sort of communist buildings, which were a bit grey. They weren't dealing with the inside problems, but the mayor, Edi Rama, was saying, well, at least if I give colour, at least it does something to the spirit and the soul. And in this case, we know which direction the airport is. It's certainly that direction rather than that direction. And it's just playing with things. And playfulness is one element that is often neglected in city making. Here is an inspiring city in Germany, Freiburg, probably the green city in Germany, where this set of buildings, this complexes here, were co-designed by artists and architects, but the roofs are all, obviously solar paneling, it's mixed use, basically it's a carbon neutral environment. So again, it's trying to get people through the visual imagery to change their behaviour in a different way. So the connection between creativity, culture and the city is very, very strong and very tight. And the biggest question for most people, for all of us, is of course the dramatic transformations that everybody has been experiencing. We have all experienced it. We are experiencing this very moment. And as you all know, the economy has shifted from a more agrarian towards an industrial, towards a knowledge-based one. And now everybody says, what about, isn't it creativity? Now, of course, many places are saying this, but few, I think, are taking it quite as seriously as Lublin, because it seems that the city understands that this is a key resource. Because as we know, the industrial forms have changed, that type of work is less there. We've moved more to sort of mass production. That was a period which perhaps is not sufficient for the types of products that we want nowadays. So we then see, of course, the factories. This happens to be Detroit. It could have been a place here in Lublin, and I saw some today. And of course we know one of the main movements here is the shift to China. That's why we see lots of China shipping containers. In Britain there are about 1 million containers empty because we have nothing to transport back, and some of these are becoming offices for creatives. And obviously if we move along that strand we get advanced manufacturing, and I've seen some of the things that the companies, I haven't seen them, but I've heard about the companies here who are doing these sort of complex things. This is obviously to do with an aircraft, and you have the history of aircraft here as well. And of course design is one element in all of that. But more importantly, it's design thinking, obviously, a way of thinking like designers do. And then we move, as we're moving through these times and ways of looking at the economy, through an economy based, of course, more on ideas. So, in this process over the last 40, 50 years, you can see probably 4 big, I suppose, points of rethinking. And practically every city in the world, this is from the expo in Shanghai, which was called Better Cities, Better Life, where the main place, pavilion, was really about, can we really think again forward? Do we dare? Have we got the courage? Do we know how to do that? Can we find ways of blending nature and the city together in interesting ways that feels good from a sensory perspective? And this shift that many people are talking about has very much been initially about the physical infrastructure to make it more, I suppose, attractive physically and so on. So that was probably the first step. So this is Malaga. You see people creating public spaces where people want to be. This is the airport of Adelaide, which has that sort of western feel, the linear
but the Aboriginal feel as well, just in the way it looks. So that's very much one of the main focuses. Then, probably 30 years ago, began that whole thing, and many of these things, of course, are happening in parallel, to see cities and look at cities as cities of culture, i.e. they have a lot of culture. Of course, every city has a culture, but I think what people were really saying, this is a cultured city, and there is cultural creativity in this. And there began very much a focus of thinking through the contribution of the artistic community to making and animating cities and making them more interesting. But equally to think of cultural institutions. This is an old library renewed in Rio de Janeiro, because of course you need institutions as well as people being in groups which are unaligned and so on, and these two have to work together. Then very much the next shift, and I've heard about this in Lublin too, people discuss sort of, we are the city of knowledge, but we are attracting people who have intelligence and expertise because they feel the city is cultured, because they feel the physical environment is okay. And that then leads to places, this is Denver, saying, the city itself is a campus, rather than thinking of just the knowledge institutions being universities, because of course they're important, but they are not the only knowledge institutions. There's lots of knowledge in this room that has nothing to do with traditional learning institutions. And then the phase we're probably in now, as big companies collapse, that we're delving into this new economy, it's very much thinking about creating the conditions for the startup culture to mature, develop, to be encouraged, and so on. And this clearly is in Helsinki, as you can imagine, with the startup sauna. But there are many of these types of things, incubators, co-working spaces, all of which you know about. And so the core challenge when we bring all of these things together in simplistic terms is really how you manage this shift. Because this shift, not everybody wants to be involved in, they're scared of it. And so things are very fragile. It's unclear where things are going. Things sort of seem to be melting in the air. We don't know where is the solidity, the anchorage that we formerly had. And one thing that is really quite dramatic, of course, the digitized city and what the influence and impact of that is. And we're all involved in it, and I'm sure you've got sort of mobile phones now at the moment. I don't know what you're doing, whether you're concentrating on me or some other thing, I have no idea. But that's one of the more greater dangers of it. But one of the points, or the most important point, is that rarely is there a gravitational pull or a vortex effect or a maelstrom that drags everything into its orbit. And digitization is one. And for some people, this, of course, gives them incredible opportunities to do things, and they love it. And others, of course, are completely scared and frightened of what is emerging and evolving. And obviously, they're aware that, critics will say that Google sucks everything in. I bet Google didn't realise this is the Sydney Biennale, that I would use this photo of this engine train being sucked into the world of Google. But again, all of these things like new technology are always positive and potentially negative at the same time. And remember, and you know this, when the biggest hotel chain in the world, Airbnb, has no hotels, when the biggest taxi company in the world, Uber, has no taxis, when the biggest retailer in the world, Alibaba in China, has no inventory, and the biggest media content provider in the world, Facebook, produces no content of its own, we know that the world has changed dramatically. And that dramatic change really means that we cannot hide from it. We cannot hide from big data. We cannot avoid it, even though we may wish to.
And this transformation, I believe, is as dramatic and tectonic, like geological plates, and in its impact as the Industrial Revolution. And of course, the mobile phone is perhaps the key device and vehicle that enables all of that to happen. And the main thing about it is obviously the volume and the variety of it all, but the anywhere, anytime, any place phenomenon. And that blends the virtual world and the real world, the physical, tangible world together in ways which means there are people who are digital natives and others that are digital immigrants. So this here-there phenomenon is quite astonishing in its impact. And this digital native here is rushing because everything is speeding up. People are moving quicker, people eat quicker, lots of things are happening quicker, which of course creates a problem for our attention. And it reminds us, what do these old guys think? Are they using mobile phones? Perhaps they are. Perhaps they're communicating with their grandchildren. But this generational thing is part of the reason we're having this conflict all over the world, Brexit, all of these things, Trump, all of this is very much related to these dramatic shifts and the insecurity of globalization, digitization, and so on. And in that world, of course, culture is digital and the digital is culture. And it's like electricity that flows through the system of all our worlds. And if we wish, we could call that a paradigm shift. All we mean by that is looking at the world in a slightly different way. So why creativity in that context of these transformations that we're experiencing? Now, I think the reason is because we are in the midst of redesigning the world and all its systems, morally, ethically, politically, socially, economically, and of course culturally, legally as well. So all of these systems are in transformation, which means that lots of these things have to be rethought. Education, the public bureaucracy, how business works, and so on. And of course, in that context, the world has become a smaller place. Every city is trying to increase its footprint and relevance and importance. Every city is trying to become magnetic because every city, whether it likes it or not, is part of a globalized network of things. And of course, in that, the smaller city, and Lublin is big, but it's smaller in comparison to the big cities, suffers because, of course, people go to the bigger cities. And the question is, that's good at one level, of course. We want people to do and experience other things, but we also want them to come back in some form or another. So the key issue in terms of measuring the creative potential of Lublin is, are you getting more people coming in who are interesting than are leaving? That is called the talent churn. So what this leaves us with is that problem of the vortex effect of the very, very big cities. In your case, obviously, Warsaw is one of those. In Finland, it's Helsinki, Stockholm, or London, and so on. And added to which, this creates a situation where there's a mass movement of people all around the world. At this moment, apparently, 1 billion people are in movement. It's a nomadic world. They're moving to new jobs, to new places. Many of them are in China. And out of that 1 billion are approximately 80 million refugees. So that, of course, is quite difficult. Now, culture, we normally talk of culture in a way as if it is inevitably positive. Now, I think we need to go with the grain of our culture, so we have to respect and flow with it, but it's positive and potentially negative. And it's certainly not, in terms of city making, the first thing. Most people who are in charge don't think that culture is the central thing. They don't think it's the default system which we look at a city in that way. They usually say perhaps it's to do with finance or to do with physical roads. Roads people are always quite an interesting group of people.
but we'll leave that discussion for later. So culture, in that sense, is the DNA, the positive and the negative. And in terms of trying to create a culture that thinks that creativity is all right, means there's usually a mindset shift, because what we're discussing here is actually both a massive opportunity but also a challenge for some. So you could see creativity and culture as a currency, a form of money that is useful, a resource, an asset, a potential, a capability, a capacity. Choose whatever word you want. And so we're starting from why creativity, because it's 1 minute before midnight. If the city, Lublin in this case, wants to maintain its position, grow and become more present, it needs to use this as one of its main resources. It obviously has to do other things as well, but this, I believe, is a central resource. Now, of course, creativity has always existed. This is the inside of the Sagrada Familia in Barcelona. The difference between them, because people have always been creative, but they haven't actually used it in a self-conscious way as a strategy for a city until quite recently. And that's the difference between then and now, to actually self-consciously say, this is something we can use to the benefit of our city. Now, for me, I realized a short while back that actually before creativity comes curiosity. We need an environment, a culture of curiosity, because if we have curiosity, which I believe is the starting point, we may become imaginative. We may imagine things if we're curious. If we're curious and we imagine things, in imagining, we may have some ideas, and some of those ideas may be creative. Many of them will be useless and should be thrown away, but if those good ones become solid, they might become an invention, out of which an innovation might grow, out of which new curiosity may or may not develop. So in summary, to summarize that again, the purpose of this creativity is to solve problems, difficult ones, and to create opportunities, interesting ones, with our imagination. Now the problem is that many people might think this is vague. You don't think it's vague, because otherwise you wouldn't be here. You probably are interested in it. But that's why we need to find ways of, in a sense, proving that this is something that has some real, ultimate, tangible benefits that can be seen on the ground, and we'll come to that in a moment. So it seems invisible, it seems intangible, but it still is important. Now, the scope of creativity is vast. It affects every sphere. I mean, just think for a moment. It's, of course, the arts, but that's only one big dimension. But it's also just rethinking things afresh. It could be a creative bureaucracy. It's new types of businesses. It's social innovations. It's artistic inspiration. It's many other things. So its scope and manifestations are wide. So this usually requires a city to think more holistically and not think in boxes that are set. And it involves people working across departments or across sectors, social business, public, and so on. Now, originally when the idea started, at least when I wrote about it in the late 80s, it was really this question of distinctiveness and authenticity. And the battle for this sort of who am I question was the real question at that time. We all know that there are 33,000 McDonald's. If you line them up, you can go to Warsaw and back. Interesting trip, McDonald's, for sort of 200 kilometres and back. Anyway, so there's more to life than McDonald's, I suppose. And this is Venice, which we think is a very unique place. This is Naomi Campbell in Venice, and the main square, St. Marco in Venice. So that's all great. That's the original Venice. This is still Venice, and we need adverts to pay for the refurbishment. And this is a copy of Venice. This is a copy of Venice
in Las Vegas. And this is a copy of a copy in Venice of the same company in Macau. And that is the same bridge that we just saw in Venice. And then we go into Macau, into this building called the Venetian, which is Venice. On the third floor, not on the ground floor, we find the Grand Canal. And we can get in a boat and go on the third floor in the Grand Canal and do some shopping at Zara or whatever. You get the idea, in the copy of Venice. And then you go back to Venice to the railway station and you see a copy of the copy of Venice. So what I'm really saying is being yourself and who you are is very essential in my view. Another one of these things is Soho, south of Houston Street in New York. But everybody's got a bloody Soho. Soho coffee shop, Soho bar. I collect Soho pictures. I've got 52 pictures of Soho. So Soho this, because Soho is supposed to be cool. I saw a graffiti which said Soho last week in Mexico City. Here's a Soho travel agency in Trieste, in Italy. And because we're in Beijing, this is the Soho Galaxy because we have to be the best and the biggest. So I thought something was quite interesting I discovered in Košice, in Slovakia, where these old buildings, communist blocks, there was a survey and someone said, do you want your original authentic building on the top of your block? Everybody says, are you bloody crazy? Of course not, except for this one block. So this block is the block, which of course is the main tourist attraction of Košice, which is basically the authentic building on top of this other building. I mean, I'm only joking, of course. What I'm really talking about is belonging and identity and confidence. Confidence to be oneself. So, at the outset, as I said, the focus was very much about creativity. It was artistic creativity and culture and the creative economy, the sectors many of you are involved in. And of course there's scientific creativity, as I said, and other forms as well. And one of the questions which I always try and ask myself is, firstly, what's the name? Is it the cultural economy? Because cultural economy is about symbols, or is it the creative economy? Is the only area where there's creativity these sectors? Or is it the industries of the imagination? And I just leave that with you just to think about, because clearly the experience industries are incredibly important in defining and shaping the whole of the economy. The whole economy could not work without the contribution of those skills involved in these industries of the imagination. They make biomedicine easier, they make logistics easier, they make lots of things very much easier. But the central question is, are we talking about the creative economy or creativity in the economy? For me, it's creativity in the economy. So this is Rolls-Royce. This company collapsed in Derby, and one of the main things the British government began to focus on the creative economy was when they realised that the exports of the music industry in Britain were larger than the exports of the car industry. And you can see these developments everywhere. This is an old Shell building in Amsterdam that is being reused. This is typically the repertoire that cities have used. This is an MTV's European headquarters in a building a bit like that nearby. This is the really trendy, hipster, new startup area in Amsterdam. And Amsterdam, of course, is a meeting place which many of us know, but is in fact probably one of the places to look at. I know Lublin is different, but nevertheless, many of the things they do are very interesting. And of course, there are the cities like London, where everything is overheating. We have all the sort of exhibitions, we pull in the most interesting Polish people we can, you pay for their education, we exploit all the investment you've made, which benefits London. And London, of course, is one of these places that uses the things we're discussing a lot. But one of the problems that London has is
that the rich get richer and the poor get poorer, and the interesting people can't live in the centre, which is why you should look this up. The A to Z of cultural planning in London has tried to protect areas and buildings and places so it's still possible to work against gentrification. The same, of course, is happening in Berlin. You've heard about the riots recently related to this, and this is the famous Tacheles building, which is going to be developed in a, I don't know what, into very upmarket housing. This is Zurich, an old brewery, it's all the thing you know about, which leads, interestingly, to where Amazon and eBay are based. And I saw this building, I don't know if you can see this. There's a Renaissance hotel, which has inserted itself, and there's one building that is left, and an artist owns that building and put in the same writing, resistance. So this Renaissance resistance is the interesting issue about urban development. It hasn't perhaps happened yet in Lublin, but it may in time. This is Rotterdam using mechanisms like creative vouchers to encourage younger new startups to come in. There obviously are different types of offices, not the traditional office, where one can be more flexible and do more interesting things. This is Antwerp. I put the city of things there to remind myself, which has many things, but it's sensorizing. It began last December to sensorize all the objects, the urban furniture, so that the furniture and the physical things communicate to citizens in the city what's happening in real time. So this is well beyond the smart city. But Antwerp, and this is a reminder to me, is also one of the fashion centres of the world. It's a small place. So it reminds me that there may be niches which are so unique that a place like Lublin can capture the imagination of the world for a particular topic. This is using music again, Mannheim, industrial city, where the car was invented. Carl Benz came from there. They have got this pop academy, which is run by an artistic guy, a drummer, and the ex-head of Sonic. Not surprisingly, the people who come out of that are all getting a job. They have become one of UNESCO's cities of music, a bit like Krakow, you know, is a city of literature. But there are other examples, like Copenhagen merging effectively with Malmö to make its presence much stronger than each city operating on its own. And this just happens to be a picture of Malmö, which again is carbon neutral, this whole Western Harbour area, which is interesting for you to look at. But here we're in Turin again. This is the old Fiat area. Fiat declined 98,000 workers to 4,000. They didn't know what to do with the land. They encouraged some crazy architect, Luciano Pio, to build a building. The company went bankrupt, by the way, but the area regenerated because everybody wanted to move there. Or, I'm just quickly going through examples, Eindhoven, Philips collapsed in effect, but they managed to reinvent themselves as a brain port. So instead of being a port, a physical port, they're not even on the sea, it doesn't matter, but they call themselves a brain port. And there is this project, which you probably know about, called Stripe S, which is run by a social housing association, which is a real creative hub. But they also own 1,000 buildings in an area that was so bad, which is very near this site here, where the school had to close because there was heroin trading. But what they did, this company, Trudeau, T-R-U-D-O, is got students to come in and said, we will give you cheap rent if you give 20 hours a month to the younger people. 4 years later, after 180 students said that, 3,600 hours a month, the school reopened and became the best school in an area of 2 million people. And they dealt with the drug problems, they pushed prostitution aside into that little area.
They've got the co-created new sorts of environments. This looks Moroccan, but the Dutch love it. Or here, finally, as an example, going, in a sense, crazy, is the famous Emscher Park regeneration, where the industrial sites themselves become experience centres. This is near Essen, Dortmund, and so on in Germany. But what they also have, and this is a private investor in Essen, has this building called the Unperfect House. And of course, this is a building where quite interesting things are happening, because we know that success obviously depends sometimes on failure. But they even renamed streets. This is the Boulevard of Anti-Racism. Anyway, these are all symbols of a city trying to tell a story about itself. So the first conclusion for me, or the 17th conclusion, is again 5 words that took me a long time to work out. The soft is the hard. Doing the soft stuff about the people, the intangible, is the really hard stuff. The easy stuff is to have a physical project. I know it sounds simplistic, but I really believe that is true. So now, let me just shift in gear for a bit. And we have to then ask, is this city being run by ethics and principles, or simply the logic of land prices? Just an important question. And it requires moral courage to say sometimes it's not the highest price that's important, because we have other bigger objectives. The second question, and I apologise to any architects here, are retailers and architects by necessity the best city makers? Or are some of you great city makers, even if you do not call yourself one, but you contribute to city making? Because many of the cities we build, this is Sao Paulo, this is Paris, you know, it could be anywhere, are not necessarily wonderful. Third question, is our definition of capital profit wide enough? Is it only financial capital we're talking about in development, or social capital, heritage capital, creativity capital, cultural capital? And when we make that assessment, sometimes we think about projects in a different way. Is, for example, it better to do 100 small little projects, or one big iconic project, like is happening here with the Elbphilharmonie in Hamburg? It's an interesting decision for the decision makers to think about. Is tomorrow's heritage being built today? Interesting question for me. Are we building so good and so well that we want to keep it, that it will become heritage, that it will become a legacy? Or are we just building for speculation, because we know in 10 years we will pull it down? And is this city, Lublin, a city of isolated projects? Or is the city of Lublin the project? Easy to say, difficult to do. So the city as a totality, I think, is the thing we need to look at in an integrated way. And finally on that, what are the next steps for creativity? And I think it's, like here it says in Copenhagen, in the design centre, be best not in the world, but for the world. And what I mean by that, simply, is do things that are so good that everybody wants to follow you, and address the really important. I did a project looking at about 30 cities in Europe, and looking at the qualities of places that were ambitious, that said, like Lublin, it's not okay to be okay. We want more than being okay. And the characteristics they had was obviously seeing a crisis as an opportunity, which, as you know, in Chinese means crisis is a threat and a possibility. And the basic things that came out were things you already know, but it was good to hear it from lots of activists, urban leaders and so on, which was walk the talk, do what you're saying, don't just talk. Create the new skills for new times, be courageous, look ahead, be honest about the problems, involve young people, get more leadership. It's not just one leader, it's many leaders in the city. Have a participative approach and value the alternatives as well as the mainstream.
So let's look at a way of looking at this. 1, 2, 3 is easy to remember. And so I sometimes define things as the city 1.0, 2.0, 3.0. And it might be useful for Lublin to think where it is. So a historic city is obviously what it was from a long time back. Let's call that 0.0, because we're talking about the post-war period. So that's one version of your past. This is another version of your past that is largely obviously invisible, and the 24-hour light reminds us of those events, of course. The city 1.0 is the hardware-driven city, where the people who think of hardware are in charge. You say, look, all of you software people, stop it, get out of the way. Let's get the physical things done. Nothing wrong with the physical. But it often leads to a lack of understanding of how places work from a sensory perspective. It often creates transport systems that feel inhuman and where roads are sort of have no life in them. It often creates a way of looking at a city like Dubai, which is very difficult to navigate, which is based on the urban engineering paradigm. Now, of course, I think urban engineering is a fantastic discipline. Lifts have to go up, doors have to close, buildings have to stand. But what I'm talking about is having a wider mindset. Now, when we look at that 1.0, it's very 1.0 is very much the factory is the primary thing. The way of thinking is factory thinking, top down. The management style is top down. There's less participation. The culture 1.0 is very much the classic repertoire, red public art. You know, most public art is red. I don't know why. Perhaps you've got some blue public art, I don't know. It's having concert halls inside. Obviously, we don't know what's going on. It may be very interesting, but you don't see anything from the outside. Obviously, this 1.0 also has festivals and so on. But many people have said, is there not another way? Is there not more to city making? Can't we just be more aware and awake? Is there a plan B? And this plan B, I would call something like soft urbanism, soft place making, a word like that. But anyway, soft is in there, the soft. Soft sounds so great. And the soft urbanism is about hard and soft together, understanding the senses, how a place feels emotionally, because that emotional impact has a psychological effect on how well we do, and how and when we meet, talk, gather together, and do things together. Because the main purpose of a city is to exchange, to meet, to trade, to come together. And this planning is more participative in the 2.0 city. We begin to think, how can you get rid of the cars? This is Chicago. This is now Chicago. Millennium Park. The cars are still there. It costs more money. Of course it costs more money. But the indirect benefits are such that, I'm going to get some water, are such that it's worth it. So when you take the wider calculation, you suddenly realize it was incredibly cheap to make that investment. So, unfortunately, that thing in Adelaide I showed you, they put a stupid subway onto that lovely landscape I showed you earlier. They must have been crazy. They had one of the best entrances to a city, and then they put that subway there. But this is some of the problem that in this 2.0 city happened, that we let commerce go too wild. Of course we want commerce, of course we want business and so on. But that 2.0 city is also where the university is a campus in the middle of nowhere, perhaps. And increasingly universities are saying, I want to be part, inside the core, the heart of the city. I want a vibrant hub. This is, of course, when the whole smart city idea came up, which is obviously Cisco, IBM, Siemens, seeing that cities are a great market for their products, and of course, much of that is very good. The culture 2.0 is the sort of culture that we know about, where the creative economy is very strong,
where, as Jane Jacobs, the famous urbanist, said, new ideas need old buildings. This is the Nokia factory, which has more people in that factory now as creatives than it did as a cable factory initially. But it's also the time when commerce thinks. This is Florence, and Marilyn Monroe, wore Ferragamo shoes. But to give those shoes more value, they have a museum of shoes and use Marilyn Monroe. Not a problem. It's just useful to note. And the best master of this is Louis Vuitton, using artists like Yo-Yo Kusama from Japan to validate the fact that they've got bags. And indeed, that year was the best year for Louis Vuitton. But what also happens in these interesting areas, this is Istanbul's music district, is that people find it attractive, the rents go up, and now that same building is going to be used by Prada, who can pay 5 times the rent, and of course the area declines in that sense. But the positive side, Chicago again, is the way public art is more participative. This, as you know, is Anish Kapoor, or this is Jaime Prenza, where 3,000 Chicago people come up on the screen changing faces of people from Chicago that they recognize, and this squirts water onto you occasionally. But it's a different approach to things like public art. But now we're perhaps in the City 3.0, and that city is really about being makers, shapers, and co-creators of your evolving city. This is a city which attempts to be more livable, which attempts to combine that feeling of the village, the good bits, with the good bits of being cosmopolitan and open to the world. This is the city which is different from this old way of thinking about production. One idea, one distributor, one going to the market, one going to the customers in a sort of simplistic way. If you then contrast it with a new way the economy works, you know there are lots of entities, many of you are the small entities that gather together in interesting supply chains and networks, coming together, connecting with people in various ways, making 1 + 1 = 3, making lots of fragments become a bigger thing. That is a different way of seeing the city and its economy inside it. And that image reminds us that we need a slightly different form of city. This is Amsterdam, 2 guys working in a container as their office. This is a pop-up world, and obviously we want anchorage as well, but this world is more in movement. This is when we talk about less the creative place, but the creative zone, where lots of us are exchanging ideas, where technology is much more user-driven, interactive. It's where there's much more seamless connectivity, where Wi-Fi is everywhere, where it's easy to navigate, easy to experience, where you're walking around, working in the city, on the move, and so on. And this requires integrated planning. Silo thinking doesn't really do this. So this requires also a different sort of bureaucratic structure which works across departments. It also enables all of these technologies, of course, the sharing issue. You already have your bike sharing. This is children again. Car sharing, van sharing, bike sharing in one. So these are the new worlds you, of course, all know about. But these worlds, these cities, are more intimate. They're bringing people together. They're trying to create, I hope the translator can translate this word, serendipity and chance encounter, because from that chance encounter, hopefully sometimes good things happen. This is where offices are on the move, where like this German invention, you can have an office, you close it in the evening and you walk it round like a dog, if you wish, of course. But that's a slightly different world. It's where open source, collecting, crowdsourcing ideas, you know all of this, is more present. And that culture 3.0 is one where we, you, us,
are making the culture. We're not only consuming it, we are producers at the same time as being consumers. And I don't know why I put that in. Oh, because it's in Lublin. And I just thought it was very interesting to see Hokusai suddenly on one of your walls. But it's the place of, it's the world of Facebook, obviously. It's the world where things like Restaurant Day in Helsinki, where suddenly 50 restaurants spring up out of nowhere. And when they started this, the mayor said, oh, that's forbidden. And then he said, doesn't our vision say we want a vibrant city? Shouldn't we allow it, even though they have no license? It's the TED world, TED Talks, different way of spreading knowledge and learning. So this culture and this city 3.0 has a different physical condition, more third spaces, spaces away from home and the office, and of course you know about that. And it has, of course, a different operating dynamics. So all of these 1, 2, 3 need to be brought into alignment in some sort of way. And I will now begin to close and just talk a bit about how you might measure this. And we happen to have something that may interest you, I don't know, called the Creative City Index. And what that's about is how do you find a way of working out where you are in this sense of being a creative city. And we divide things into 4 clusters. And the first is how do you identify and nurture potential? And this requires us to look, and this is both subjective, asking the citizens of the city and the organisations, and then having an external view and discussing that. So this joint discussion about how do you nurture and identify? How is your talent development working? How is your learning landscape? How open are you? Openness, of course, is the central question. To be more open than closed makes a creative city. Not necessarily 24/7 open, but more open than closed. More willing to listen, more willing to see what are the possibilities. The second cluster of things we look at is how do you enable and support this? This is to do with the political framework and system, its regulations regime, its incentives. Is it pushing things forward? Is it strategic thinking, forward-looking? Is it agile? Is it a place which has strategic principles, key issues that it thinks are really important, but is tactically flexible? Because we know in a world that is changing that you need to have adaptability. So that strategic point is important. And of course, with this enabling area, it's about being professional, doing what you say. So many cities have plans, documents that really end up in the drawer. So what this requires is a new trust relationship, as you know, between citizens and the city and the organisations within it. And it requires a bureaucracy that shifts towards intention and principles, as I just said, rather than having millions of rules like this high. Very few rules, but they're principles, because you need to reinterpret things. And that requires civil servants, of course, to make more judgment, to take more responsibility, and that, of course, is a shift, because people prefer to just tick a box and say it's all right or not all right. The third area we look at is how do you harness, bring together and exploit that potential. And here we look at the entrepreneurship system, the incubation system, how exploratory the city is, across all dimensions, of course, from learning to social life to business and so on. And also how well connected the city is, internally and externally. Because one needs, I believe, these external influences to be a bit of an impulse, as well as having people inside be networked as well. So that's very much fostering incubation. And the final area is how is this lived and expressed? Is the city a place where I feel that I want to be? This is about understanding how vital, vibrant, distinctive this place is, unique, special. It is only Lublin rather than somewhere else.
This looks at the place, the physical structure, and how it is physically being remade. Often places have great heritage, but the new stuff is sometimes not good enough. And this, of course, is an interesting area to explore. And finally, it looks at the obvious things like livability and facilities, recreation, hospitals, and all of these facilities that you know about. And together, that is for us the sort of framework to do that. This happens to be built now because we developed this in collaboration with the city about 6 years ago. So, now finally, how does all of what I've said come together in some way? And I just want to throw some points out. And I call it civic urbanity. I'm using the word civic urbanity because it's such a horrible word that nobody will misuse it like the creative city. You know, the problem with creative city is it gets too misused. But it has, for me, a number of key issues. And the first issue, when I mean issue, I mean priorities. The first one is really this integrated thinking. Unless there is this holistic thinking, it's very difficult to do and discuss what we're talking about. The second is to understand that many of the great things about cities cost nothing. The shared commons, that which costs nothing, where we can just be. And as you know, many spaces, places get too privatised and it's all to do with money. But the great places, think of the great parks of New York, are free. And that free spaces, both mentally, of course, and physically, are very important. The third is this other invisible hand, not only the invisible hand of the market, but the invisible hand of understanding cultures, understanding how the other thinks. Because great cities that move ahead understand the positives of diversity and can make that diversity work for them. Of course, we know diversity can be difficult, of course, everybody knows that. But there are ways, of course, of making the most of it. Intergenerational understanding. There are so many projects where young people and old people actually think alike. It's not always a difference that that's over there and this is over here. Thinking through the city, through the eyes of children, through the eyes of middle-aged people, younger people, older people, and how that can be balanced and work together. It doesn't have to be either or. And of course, being eco-aware, which is obvious. Everybody has to be eco-aware and embed that. Because in time, if one isn't eco-aware now, there will be some regulation in 10 years, which means you have to retrofit, and that will cost much more than the investment now. And of course, the great divide. In Britain, the divide between the rich and poor has got wider and wider, which may be one reason behind the Brexit vote recently. And then this question of urban planning. A friend of mine, he put the word healthy urban planning in front of urban planning, and I think that's great. And I saw this sign in America, in a city, and it said, walking day. And I thought, shit, Americans are walking. This is unbelievable. This is wonderful. But then, I realized they were trying to sell me a machine to walk on because the city was completely unwalkable. So I had to buy a machine to walk rather than the main form of transport. And so healthy urban planning was, of course, being physically, creating an environment that makes you mentally and physically fit, which is also a mental thing. Because buildings that say no make you go like mad. And by making you go mad, you shrink and you'll show less of your potential. Now, this is a courthouse in Canada, I'm not telling you where, which says you are guilty before you are proved innocent. Contrast it with this courthouse in Adelaide, which you may not like, but as you go up those stairs to the courtroom, you see works of art. So before you're punished, you can just reflect on art, which is a different experience of going into a court. And of course, one thing I think is important is the aesthetic responsibility. We can argue about it. You can say this is beautiful, ugly, whatever, it doesn't matter. But at least to have that as one of the criteria
for development. So when a developer comes to one and says, hey, is that beautiful? Is that ugly? Do you think this is going to last? Will this be future heritage? Or, hey, this is just a building that I don't really care about. So I think the aesthetic responsibility is key. And then within this frame I'm setting as a conclusion, there is of course this thing I mentioned about creative city making, this capacity to see hidden resources. I think when we allow ourselves to be creative in the sense of creativity, meaning being open, standing back, letting influences come in, listening and so on, one finds many hidden resources. And more or less finally, all of this can only work with a reinvigorated democracy or some new ways of linking participating citizens in the city. There's an interesting piece of art I saw in an exhibition. Unsurprisingly, it's a Russian work of art, but I think it's interesting. But anyway, you get the point I'm making. And that again requires in a digital age this question of trust. This finding new mechanisms that we, even in the public sector, can use social media in certain ways and communicate in different ways. Because these new feedback loops that are possible can create a completely new form of democracy that could be positive. So, for me, the question is not, what is the value of art, creativity, design, all the good things in life? For many years I've been calculating that, and I never answer that question, what is the value of? I only now ask the question, what is the cost of not thinking about creativity? Just think of a place, and Lublin in this case, that if you decided not to be creative in terms of your urban development. So what I've said is rather simple. It's not only about money, it's about mindset. And that is the central question. Now, some of you may recognize these people. I'm not telling you what this is about, but later on you will realize what they're doing. They're translating some text. So anyway, that's all from me. Thank you very much. Charles, thank you for inspiring lecture. Proszę Państwa, poszukiwanie inspiracji po to, żeby inspirować siebie, a potem inspirować innych, to taki nasz lubelski sposób na napędzanie ewolucji w sposobie myślenia, w sposobie postępowania. Jednym z tych sposobów są wizyty wybitnych autorytetów, uznanych mówców w Lublinie. Przed 2 laty gościł u nas Jan Gell, dzisiaj był to Charlesa Landrego, a kolejnych już typujemy. Ta ewolucja, którą wszyscy przechodzimy, jest niezwykle inspirującym procesem, ale my byśmy chcieli, żeby poznali Państwo awangardę tej rewolucji. Przed Państwem kreatywni. Dobry wieczór Państwu. Przed 4 laty dzięki uprzejmości, wierze i uporowi kilku osób udało nam się zorganizować pierwszy niewielki wernisaż. Wtedy poznaliśmy też pierwszych kreatywnych, a dla nas był to początek jednej z najciekawszych podróży naszych. I chcemy powiedzieć, że ta podróż trwa nadal, ale doprowadziła nas do bardzo ciekawego miejsca, bo dzisiaj stoimy przed 1000-osobową widownią, największej sali widowiskowej w Lublinie.
A ze mną po raz pierwszy od 4 lat na scenie człowiek, który przyczynił się walnie do sukcesu tego projektu, mój przyjaciel Maciej Rukasz, awangarda młodej lubelskiej fotografii. Oczywiście sam dziękuję tych wszystkich osób. Na widowni jest z nami również Marta Zgierska, z którą od początku pracujemy nad tym projektem, a obok mnie na scenie Michał Furmanek, twórca projektu i idei wykorzystania kreatywności, kreatywnej przedsiębiorczości w promocji gospodarczej miasta. To on angażuje Lublin w ten nieoczywisty proces. Przed nami, proszę Państwa, bardzo dla nas ważny fragment tego wydarzenia. Prezentacja bohaterów tegorocznej 4. edycji projektu Kreatywni. Przed Państwem pierwszy z nich. Lublów, czyli uwielbienie, miłość do miasta, w szczególności do tego jedynego, do miasta Lublina. Tu się dużo rzeczy spaja, tu się dużo rzeczy przecina, bo sam Lublów jest pewnym miejscem, pewną ideą. są przede wszystkim artyści. Zacznę od pani Flora Nastaj, Kamil Filipowski, Iga Sarzyńska, Michał Lewkowicz, Jacek Rudzki, Michał Bednarski, Iwona Drewniak, Magda Ostapiuk, Paweł Ryszko, który co prawda z Lublina nie pochodzi, ale często tutaj przyjeżdża i jest Lublinem mocno zainspirowany. Szczerbak, Ewelina Kruszewska teraz Ryba Rybicka przygotowuje także projekt. i wielu innych, których naprawdę trudno zliczyć. Jesteśmy my, to są także osoby, które tutaj przychodzą do nas porozmawiać, zobaczyć, Ciekawe rzeczy związane z Lublinem właśnie. ale to nie jest najważniejsze, żeby kupić, absolutnie nie, ale jest także miejscem, w którym mamy taką swoją małą siedzibę działań w przestrzeni miejskiej, bo niedaleko jest do ulicy Dubartowskiej. Jako fundacja prowadzimy tam działania. Mamy tutaj też pewne zaplecze, kiedy realizujemy murale, kiedy prowadzimy różnorakie warsztaty. To te wszystkie ścieżki się krzyżują i ten Lublów jest taką emanacją tego, co się w naszych głowach i w naszych rękach dzieje. Można zobaczyć na pewno limitowane Śródruki z lubelską rakietą, czy projekt poświęcony osiedlu hansenowskiemu. koszulki ze wzorami, które są związane z Lublinem właśnie. Plakaty już mogę powiedzieć, że słynne, no bo rozchodzą się jak świeże bułeczki. Kubki, które raz powstały już później, nie będą doprodukowywane. Znany skądinąd projekt lubelskiego metra. Książki poświęcone Lublinowi, ale nie tylko, bo Lublów to także miejsce, w którym są rzeczy związane z miastem w ogóle. Również takie, które są związane ze sztuką w mieście, czy architekturą. Obrazy, ale także sztuka użytkowa, design. Projekty, które prezentują Lublin w innym kontekście niż on sam. Mamy tu dużo pasji, która wyraża się w pewnych produktach, w pewnych projektach, w pewnych dziełach. Można by tak mnożyć nazwami, ale chodzi o to, że w tym miejscu lubelscy artyści projektują, pokazują, przedstawiają swoje autorskie wizje miasta, wizję Lublina, jego poszczególnych charakterystycznych elementów, budowli, nastroju. Lublów trudno nazywać sklepem tak po prostu. Raczej mówimy, że jest... artystyczną, kulturalną opowieścią o tym mieście. Nazywam się Anna Bakiera. Cezary Hołownikiewicz. Co robimy? Tworzymy Lublin. Tak. Wchodząc do Lublin, chcecie to wszystko mieć, gwarantuję. Mnie natomiast rozczulił szczególnie jeden plakat, który wisi na jednej ze ścian. Plac zabaw z rakietą? Nie plac zabaw z rakietą, plakat osiedla hansenowskiego, który przypomina mi moje dzieciństwo i wystrój naszego mieszkania na LSM-ie, a konkretnie taki specyficzny kolor barwy brązowo-beżowy. Mam swoiste déjà vu. Ci
w Lublów tak naprawdę dzieje się coś wspaniałego, bo każdy z naszych gości może wyjechać z Lublina, mając w ręku wspaniałe dzieło sztuki, wytworzone tutaj i opowiadające historię naszego miasta. A przed nami kolejny kreatywny. Kiedyś przyszły dwie dziewczyny tutaj do pracowni. Pytają mnie, jaki ja zawód uprawiam. Ja mówię, że nie ma takiego zawodu, jaki ja uprawiam, bo ja uprawiam ze 30 zawodów albo i więcej. Ludzie przychodzą tutaj, to jakby w inny świat weszli, wnętrze takie niepodobne do innych w dzisiejszym świecie. To jest taki nieład artystyczny, ale wbrew pozorom ja wiem, gdzie każdy drobiazg leży. On tam leży nieprzypadkowo. Działalność prowadzę od 24 lat. Ratuję przedmioty od zagłady. Wiele rzeczy, bardzo wiele uratowałem, bo już by zniszczały. Każdy przedmiot traktuję tak samo poważnie. Czy to jest warte coś 10 zł, czy 10 tysięcy. Nie da się wykonywać takiego zawodu bez dużej pokory, cierpliwości. Niektóre narzędzia muszę sobie sam robić, bo takich nie ma. Młotków samych mam 25. I jeszcze by mi się przydało kilka. Lutuję srebro, prostuję, uczę się grawerowania. Pod silnymi lupami wykonuję różne rzeczy i wydaje się, że tam nic nie jest zrobione, prawda? Tam jest pół dnia pracy. I zawsze staram się zrobić tak, żeby moja praca była niewidoczna. Miałem takie szczęście, że w moim życiu obracałem się wśród ludzi sztuki, spotykałem bardzo wielu już nieżyjących fachowców. To byli inni ludzie, chcieli coś przekazać, a ja łaknąłem wiedzy. Wiele rzeczy nauczyłem się, a praktyka oszlifowała te wiadomości. I jestem kim jestem. W związku z tym lubię wyzwania i przyjmuję pewne rzeczy, których nie powinienem przyjąć, bo po pierwsze są nieopłacalne, po drugie bardzo trudne do wykonania, ale ja się mierzę sam ze sobą. Ktoś przyniósł taki duży abażur Tiffany'ego, cały w drobny mach rozbity. Nie poddałem się, znalazłem sposób. Od pewnych spraw to jestem tylko ja i święty Juda. Tutaj wszystko musi się opierać na prawdzie. Tutaj nie ma miejsca na fantazjowanie. Tutaj musi być solidne rzemiosło, prawdziwe. Jest i tak, że kilka dni chodzę, przyglądam się czemuś i plan sobie taki snuję, jak mam do tego podejść. Bez zdolności plastycznych to ciężko by było cokolwiek dobrze zrobić. Z żoną często o czymś rozmawiam, nagle żona stwierdza, że nie ma mnie, odpłynąłem, a ja myślę, jak mam zrobić tutaj coś, jak to ugryźć. I bura, że nie słucham. Człowiek wiecznie zamyślony i wiecznie w pracy, ale nie wyobrażam sobie życia bez tego, co robię. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić, to pewnie bym to samo robił. Dobra, co do Tomka, naszą uwagę zwrócił jeden z tych pięknych przedmiotów. To niewielki metalowy napis podwieszony pod sufitem. Ten napis to jedno słowo. Gdzieście go tam. Niewyczerpany. Od samego początku wiedzieliśmy, że znajdzie się na zdjęciu. Bardzo ważne. I znalazł się rzeczywiście na zdjęciu, a ja tylko dodam, że wizyta w pracowni pana Tomka również wzbudza żądzę posiadania. Natomiast co oznacza ten napis i co jest niewyczerpane, o to musicie zapytać samego pana Tomka. Teraz poznać naszego kolejnego kreatywnego. Nazywam się Wysław Kucia, z zawodu jestem piekarzem. Od 17 lat zajmuję się szkoleniami piekarniczo-cukierniczymi. Jestem przedstawicielem firmy włoskiej, która się zajmuje produkcją dekoracji. Poznaję bardzo dużo nowych technologii, nowych idei. Poznaję cały czas piękno tej branży.
Szkoła artystyczna jest takim miejscem, gdzie chciałbym rozpowszechnić zawód piekarza, cukiernika czy kucharza i udostępnić te wszystkie informacje osobom, które nie mają czasu na to, żeby kształcić się powiedzmy 3-4 lata. Selekcjonować odpowiednie tematy, tak żeby osoba, czy to będzie amator, czy już profesjonalista, poznała pewne techniki w przeciągu powiedzmy tygodnia, kilku dni. Można się nauczyć produkcji ciasta, wypieku ciasta, obróbki po wypieku ciasta, dekorowaniu gotowych elementów jak chleby okolicznościowe. Jeśli chodzi o cukiernictwo, to są same słodkości, rozpoczynając od produkcji kremów, później przekładania tych tortów, obwlekania tortów masą cukrową, później tworzenie tych wszystkich pięknych dekoracji. Staram się przekazać, żeby jedzenie tak samo dobrze wyglądało, jak i smakowało. Dzieląc się tymi umiejętnościami, poznajesz ludzi. Mnie bardzo często w domu nie ma. Wtedy dla dzieci, dla rodziny gotuje żona. Natomiast jak ja jestem w domu, to gotujemy wspólnie. To jest to świetna forma podzielenia obowiązku, ale też scalenia małżeństwa i rozwijania go. Ciężko jest na początku stwierdzić, w czym jest się bardzo, bardzo dobrym. Jeżeli odkryje się ten talent, trzeba go po prostu szlifować. Do gotowania trzeba mieć serce. Polska kuchnia jest naprawdę wyśmienitym tworem, który powinniśmy cały czas pielęgnować przez właśnie reklamowanie wszystkich produktów regionalnych, przez rozwój rzemieślnictwa, mistrzostwa, przez inwestowanie w młodych piekarzy, cukierników, gastronomów, żeby te wszystkie informacje przetrwały i żeby cały czas rozpowszechniać, poznawać nowe trendy w tym, co robimy, ale z zachowaniem pewnych zasad takich typowo tradycyjnych dla naszego kraju. Czy praca może być pasją? Uważam, że tak. To my jesteśmy jednostką, która może mieć talent, może mieć pasję, może mieć pieniądze, ale bez ludzi dookoła nic nie zrobimy, bo tworzymy dla nich. Kiedyś w przemysłowym zapleczem Lublina znajduje się wyjątkowa przestrzeń. Akademia Kulinarna Wiesława Kuci. To wyjątkowo smaczne, designerskie miejsce. To, co jest najcudowniejsze, to to, że ludzie bawią się tam doskonale. Dawno nie widziałem tylu szczęśliwych ludzi, którzy razem gotują i tak naprawdę pracują i uczą się nowych technik. Poznajmy kolejnego kreatywnego. Nazywam się Paweł. Znałem Paweł od rowerów. Jak miałem około 13 lat, gdzieś tam się przeprowadzałem wtedy. Ojciec wraz z kolegą dostali jakiś tam rower górski w rozliczeniu. To była niesamowita nowość, bo rowery górskie dopiero wtedy wchodziły na rynek. I ten rower po prostu jakoś po tej przeprowadzce, gdzie tam jeszcze nie znałem wszystkich wokół, wypełniał mi jakiś tam czas. I to mnie wtedy wciągnęło po prostu. Tak się to wszystko zaczęło. Rower łączy w sobie bardzo fajne takie cechy, bo daje ci takie fajne przemieszczanie się jednak jak jakimś już pojazdem, nie wiem, samochodem czy motocyklem. Wiadomo, wolniej to wolniej, ale o wiele szybciej niż pieszo. Z drugiej strony daje ci możliwość, żeby sobie poobcować z tą przyrodą, ze wszystkim wokół, a więc masz czas spojrzeć na to, na tamto, czy pojechać sobie w las, zupełnie inaczej przeżywasz. To jest takie jakieś poczucie wolności. No, rower pod tym względem jest kapitalny. Cały klimat serwisowania, naprawiania wziął się stąd, że poszedłem do serwisu, to gdzieś tam musiałem na coś długo czekać. Kiedy odebrałem to okazało się, że jest to zrobione z jakimś tam błędem. I to był tak duży błąd oczywisty, że nawet ja, mając tyle lat, nie mając doświadczenia, zobaczyłem, że tam jest zrobione coś nie tak. No i po prostu mając tam 15 lat, spróbowałem sam to zrobić. Akurat wtedy to dotyczyło koła. I tak w sumie tak się zaczęło. Zacząłem robić kolejne rzeczy. Nie? W ten sposób to się rozwinęło i tak się wciągnąłem w to. Później przyszedł tam troszeczkę już jakiś taki czas, kiedy fajnie byłoby coś zarabiać. Nie? A więc poszedłem do jakiegoś sklepu i zapytałem, czy na przykład składają koła, czy robią tego typu rzeczy. Ja jako jeszcze uczący się chłopak miałem już jakieś tam pierwsze swoje pieniądze, zdobywałem naprawdę fajne doświadczenie. Nie nauczysz się robić dobrze rowerów, jeżeli je robisz od razu na jakichś tam wypasionych sprzętach, gdzie wszystko wiadomo, że jak dobrze złożysz, to musi chodzić. Jeżeli robisz dopiero na jakichś tanich rowerach, gdzie są jakieś byle jakie części i żeby to postawić do pionu, to jeżeli na tym się nauczysz
dobrze serwisować i żeby to naprawdę dobrze działało, no to już potem nic cię nie zagnie. Później stwierdziłem, że jak już robię to ileś lat, już się na tym znam, to czy nie warto po prostu otworzyć coś swojego. To trwa od 2008 roku. Od 2008 roku. Muszę wspomnieć o ludziach na przykład z rowerowego Lublina, gdy trafiliśmy na siebie i część ludzi stamtąd właśnie przekonała się, że solidna robota, że jest jakieś tam uczciwe podejście. W ramach tej współpracy wrzucili informacje o niej gdzieś tam w sieć i jak gdyby ta działalność, ten serwis dostał takiego kopa. Później było też bardziej rozwojowo. To jest jakiś już kolejny rozdział i pomysł, że fajnie byłoby robić coś swojego, jakieś tam własne projekty. Zacząłem się też uczyć pomału lakiernictwa. To było bardzo ważne, naprawdę. To było bardzo fajne, bardzo twórcze. Nie było już ograniczeń, żeby robić rowery własnego projektu, ale też przede wszystkim, żeby móc realizować swoje wizje. Twoje ograniczenia są tylko i wyłącznie w Twoich umiejętnościach. Rozwijasz swoje umiejętności, to praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić naprawdę fajne rzeczy. To chyba dla mnie jest najważniejsze. Rower, którym ja jeżdżę najczęściej, to lubelski rower miejski, więc może lepiej, żeby o takich high-endowych konstrukcjach, jakie widzieliście tam, opowiedział Wam Michał. A ja mam do Pawła Kulpy wyjątkowo osobisty stosunek, bo warsztat Pawła znajdował się tuż pod moim domem i to Paweł składał mojego pierwszego single speeda. Z Pawłem bardzo często przesiadywaliśmy na schodkach tego jego malutkiego warsztatu, gdzie konsumowaliśmy napoje o ewidentnie lubelskim rodowodzie. A dzisiaj widzę coś fantastycznego. Po pierwsze widzimy wielki, duży warsztat z lakiernią, a to, co mnie najbardziej w tym procesie ujmuje, to fakt, że Paweł stworzył własną markę rowerową, Kulpe Bikes. I możemy Pawłowi życzyć, żeby jego marka rozwinęła się, miała taką tradycję jak marka, którą stworzył nasz następny kreatywny. W latach 70. zacząłem jeździć na WSC. Zresztą takiej WSC troszkę zrobiono na chopera. To była WSC Bąk. No i do tego przydałoby się ubranie, ale nie było żadnych szans na kupienie. No coś trzeba było zrobić. No i sobie, żonie i na syna, który miał 5 lat, zrobiłem takie ubrania, no i tak trochę jeździliśmy. No zresztą na tej WSC to nawet kawałek Europy przyjechałem, także no i od tego się, można powiedzieć, zaczęło. Dwie rzeczy są ważne, jeżeli chodzi o ubiór. Bezpieczeństwo i funkcjonalność, no ale też jak się w tym wygląda, jak się w tym czuje. Na motocyklu to też nie jest tylko i wyłącznie, prawda, po to, żeby się przemieszczać, no ale to jest takie, w tym wszystkim jest razem trochę takiego, jest troszkę takiego teatru. Specjalizujemy się zresztą w robieniu odzieży pod klienta, wzrost na przykład 2,5. No, robiliśmy też na klientów, którzy mieli w pasie 170. Wszystkich trzeba ubrać. Mamy taką usługę, że przyjeżdża klient do nas rano i po południu albo wieczorem odjeżdża ubrany. Przyjeżdżają do nas z drugiego końca Polski, a nawet ze Szwecji właśnie przyjeżdża, ubieram go i jedzie sobie z powrotem. Właściwie każdy policjant ubrany w skórę ubrany jest przez nas. I wszystko było robione na wymiar. Teraz robimy też trochę dla wojska i dla żandarmerii. Dostałem takie pytanie, takiego maila, czy zrobię kurtkę na papierze. Na papierze. Ja mam którą postawę z okazji światowej młodzieży naszych polskich motocyklistów. Chyba mu się podoba, bo jest uśmiechnięty. Najmłodszy ubrany przez nas
motocyklista, to miał 9 miesięcy. Tak kompletnie ubrana rodzinka, naprawdę fajnie. Ważną częścią garderoby motocyklisty jest kamizelka. To jest taka rzecz, którą właściwie motocyklista się nigdy prawie że nie rozstaje. Sakwy robimy, wałki, sakwy tylne, pasy na bak. Czuje się zakręt, czuje się tą prędkość. Ma się kontakt większy ze światem, prawda? Chociaż on czasem może być zimno, może być deszcz, ale jednak to jest zupełnie co innego. Człowiek się czuje wolny. Mam nadzieję, że jeszcze długo z tego motocykla nie ściągnę, prawda? I będę czuć się jeszcze trochę, że coś jeszcze jest przede mną. A teraz Maciek się Państwu pochwali. Podobno dostał ostatnio mandat. Prawie dostałem mandat. Dlaczego? Dlatego, że zatrzymało mnie 2 panów na motocyklach, a ja powiedziałem im, że mają świetne kurtki. Właśnie. A okazuje się, że duża część polskiej policji jeździ w kurtkach, a w zasadzie w kombinezonach pana Leszka. Więc brand jest rozpoznawalny w całej Polsce, przynajmniej w pewnej grupie zawodowej. Następny kreatywny jest mi szczególnie bliski. Zobaczcie. I tutaj w takim industrialnym klimacie mamy właśnie halę produkcyjną. I tak wygląda sam snapbook, zawsze 50 zdjęć. Okładka co miesiąc jest inna, sami projektujemy okładki. Byliśmy na wakacjach, znaleźliśmy jakieś fajne grafiki, robimy zdjęcie, przesyłamy Tomkowi, Tomek to przerabia, więc jest to też część nas. Jest to album, ale także pojedyncze zdjęcie. Każde zdjęcie można wyrwać, włożyć w ramkę, dać komuś. Snapbook Grande, czyli snapbook w większej wersji. Są na przykład zdjęcia vintage, ala Polaroid, magnesy, zdjęcie w ramce, czy możemy wywołać pojedyncze zdjęcie na prezent i dostaniemy je w ładnej drewnianej ramce. Teorii jest wiele, to była potrzeba rynku, potrzeba stworzenia prezentu dla bliskiej osoby. Tutaj to jest tak naprawdę zdjęcie z pierwszej wysyłki. To są zdjęcia z naszego planu filmowego. Mamy taki fajny filmik promocyjny na YouTubie. Zdjęcie naszego pierwszego pracownika Kuby, naszego przyjaciela. Jeżeli chcemy stworzyć album, wystarczy, że wybierzemy produkt, który nas interesuje i wybierzemy 50 zdjęć z galerii naszego telefonu, z Facebooka, z Instagrama lub Dropboxa, kadrujemy je, przeglądamy, edytujemy, potem możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz produkt i dokonujemy płatności, podajemy adres i to wszystko. Zbyt duża ilość decyzji jest niepotrzebna, nadmiar wszystkiego na stronie jest też niepotrzebny, żeby się w tym gmatwamy. Nam chodzi o to przecież, żeby szybko złożyć zamówienie, żeby produkt był fajny, żeby ładnie wyglądał. My uważamy, że robimy go w ten sposób, że on będzie ładnie wyglądał i że na pewno ten klient będzie zadowolony, więc też dużo bierzemy na siebie. Tak naprawdę Snapbook już na każdym kontynencie. Pobrań aplikacji liczymy na około 40 000. Gdzieś tam jest parę takich krajów, gdzie nawet nie spodziewaliśmy się, że nasz produkt się tak dobrze przyjmie. Wysyłamy nawet do takich dziwnych miejsc, jak Wyspy Guam. Strona www serwisu tego typu nie znajdziemy na pewno na rynku polskim, ponieważ jest zrobiony z bardzo dużą dozą pewnego luzu i takiej swobodnej kreatywności. Zrealizowaliśmy nasze wizje, których nie byliśmy w stanie do tego czasu zrealizować. Każdy bawił się świetnie, nakręciliśmy film, jest to pewna taka, powiedzmy, wisienka na jakimś torcie tej strony. No tu faktycznie mamy dla niej zastosowanie i pokazujemy też naszym klientom, jakimi jesteśmy ludźmi. Jest na pewno w czym szperać, jest czego szukać i wielu rzeczy można się dowiedzieć. Co Ci się podoba w Snapbooku? Atmosfera. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Każdy jest zadowolony. Nie mógł powiedzieć. Nasz projekt od początku do końca, którego nie widać, jest projektem przyjacielskim. Wszystkie osoby, które pracują w drukarni, tak naprawdę znamy. Kontakt z klientem wydaje mi się, że jest świetny. Tak naprawdę jakbyśmy się znali od bardzo, bardzo dawna. Najwygodniejsza forma, w jakiej możemy wywołać zdjęcia. To chyba tyle. Dziękujemy. Klasyczne startupy technologiczne mają to do siebie, że często oparte są na nie do końca sprawdzonych pomysłach i często nie wychodzą. A tu mamy sytuację dokładnie odwrotną. Doskonały pomysł rodem z Lublina i globalny sukces. Pomysł chłopaków łączy 2 rzeczy, które kocham.
pierwsze to, co w fotografii najpiękniejsze, czyli wydruki na papierze, a po drugie nowe technologie. Najważniejsze, że działa. A teraz poznajmy kolejnego kreatywnego. Firma Planter zajmuje się produkcją drewnianych zegarków, drewnianych okularów przeciwsłonecznych i drewnianych opraw okularów korekcyjnych. Na samym początku planujemy mniej więcej, jak one mają wyglądać, jakieś tam delikatne szkice wykonujemy. Podpatrujemy, co jest modne w sezonie. Staramy się złączyć wszystko razem, żeby klient był zadowolony z efektu końcowego. Żeby mu się to podobało, żeby nasza marka nadążała za trendami, żeby tworzyła nowe trendy. Cały proces produkcyjny zaczyna się od drewna. Największą popularnością cieszy się dąb, heman, węgę, palisander. Stosujemy forniry z jabłoni indyjskiej, stosujemy forniry z anegre. Używamy również forniru kamiennego do tarcz zegarkowych. Te zegarki akurat cieszą się największą popularnością. Wszystkie procesy technologiczne wymagają bardzo dużej dokładności, dotychczas niespotykanej przy obróbce drewna. Tutaj części dziesiętne milimetrów mają znaczenie, także musieliśmy się tego nauczyć od nowa, stworzyć swoje własne rozwiązania, stworzyć własne narzędzia bardzo często, tak aby ta dokładność została zachowana. Używamy wosku bezbarwnego, który wyciąga pewne kontrasty pomiędzy włóknami drewna. Składanie okularów ogranicza się do przykręcenia zawiasów, instalacji soczewek, przykręcenia załóżników. W przypadku zegarków pozostaje nam jeszcze ponad 30 procesów do wykonania. W naszym zespole mamy zegarmistrza z ponad 30-letnim doświadczeniem, który nadzoruje, doradza, przekazuje wiedzę techniczną swoim młodszym kolegom. To ludzka ręka nadaje ten finalny kształt, nadaje mu duszę. Każdy zegarek jest inny. Jest jakiś tam, nie wiem, przebarwienie, delikatna kreseczka, jakiś sęk, czy widoczna struktura. Według mnie to pokazuje tą naturalność. Cały czas staramy się poszerzać nasz asortyment i tak z 2 zegarków 2 lata temu mamy już 36 modeli zegarków, z 3 modeli okularów, mamy ich ponad 40. Do gotowego zegarka zakładamy pasek, robimy finalną kontrolę jakości. Gotowe produkty pakowane są następnie w drewniane pudełka i rozsyłamy je na cały świat. My się zajmujemy designem, zajmujemy się sprzedażą i wymyślaniem czegoś fajnego, nowego, bliskiego naturze, ale myślę, że ludzie, którzy tu pracują, też oddają sporo swojego serca. Pochodzę z Krakowa i w sumie nigdy nie sądziłem, że będę prowadzić działalność na Lubelszczyźnie. Szukaliśmy dobrych ludzi dla naszego biznesu i akurat tutaj ich znaleźliśmy. Z 3 pracowników 2 lata temu nasz zespół powiększył się już do ponad 40 osób. Mamy super ekipę, razem się nam bardzo dobrze pracuje. Codziennie myślę o tym, że robimy coś wyjątkowego. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy z Eweliną i Wiktorem, w ich opowieści ujęła nas szczególnie jedna rzecz. To, w jakim deficycie zaczynali swoją działalność i z jakim trudem startowali. Trudno w to uwierzyć, szczególnie teraz, kiedy patrzy się na tę prawdziwą fabrykę zegarków i okularów. A to, co można zrobić swoim geniuszem, obejrzycie w kolejnej odsłonie filmu o naszym kolejnym kreatywnym. Dobra, to jest taka prowizoryczna na razie metoda wchodzenia. Wygląda to mniej więcej na tą chwilę tak, jak widać. Marzenie o zbudowaniu jachtu to jest marzenie, które jest od bardzo, bardzo dawno w mojej głowie. Ja czerpię olbrzymią przyjemność z żeglowania i bycia blisko wody, bycia na morzu. Nigdy nie miałem żadnych problemów z manualną pracą, więc myślę sobie, dobra, no to spróbujemy i zobaczymy, jak to będzie. W kokpicie jest już, można powiedzieć, zakończone wszystko. W tym miejscu będą zanotowane te manetki do sterowania 2 silnikami, 2 manetki. I tutaj, gdzie te skrzynki są z przodu, tu będą 2 silniki. Pierwszy jachtek, który zaczął budować, ale nie pierwszy, który skończyłem, bo pierwszy, który skończyłem, stoi tam. To wszystko ręczna, rodzinna produkcja. Będzie sobie pasowało w tym miejscu. Tutaj.
A żaglówka to będzie wtedy, jak jeszcze się nie da to. No, będzie chciała płynąć. Tak, mały będzie sobie mieszkał tutaj na pokładzie. Mniej więcej będzie sobie mieszkał w tym miejscu pomiędzy tymi dwoma belkami. To jest cała książeczka, cała dokumentacja. W świecie tych jachtów trochę już pływa i dosyć sporo ludzi te jachty wybudowało. Tak to wygląda z góry. Tutaj są te skrzynki z silnikami, tutaj jest ten środkowy pokład, kokpit. No i siatka z przodu, siatka z tyłu. To w zasadzie większość rzeczy też można robić tak jakby według własnego uznania. Najpierw był plan taki, żeby zbudować taki katamaran, tylko mniejszy. Ten katamaran ma 38 stóp długości. Zajmowałem się grafiką komputerową. Plany, które zakupiłem, to tradycyjne plany w formie rysunków. Po prostu są rysunki techniczne, które ktoś narysował ręcznie. Więc postanowiłem te plany zvektorować. I one były w formie elektronicznej, to też większość elementów mogłem zlecić do wycięcia na maszynie CNC. Wszystko jest co do milimetra. Początki były dobre, no i tak już prawie jesteśmy blisko celu. Praktycznie kosmetyka została i instalacja osprzętu, i instalacja olinowania, ożaglowania i oczywiście wyposażenie kabin. No i praktycznie można zakładać stery i do wody i płynąć. No na pewno jak będziemy płynąć, no to będzie płynęła moja żona. Będziemy w pierwszej kolejności płynąć w kierunku kraju, z którego ona pochodzi. No ten jacht będzie się czuł jak się w domu w Tajlandii na tańskich wodach, więc myślę, że wszystko powinno się ładnie dobrać. Jeśli ktoś zabiera się za budowę takiego jachtu o takich parametrach i takich wielkościach, no to na pewno podróż dookoła świata jest w zasięgu możliwości. Znaczy, że sytuacja jest trochę dwuznaczna. W namiocie pod Lublinem grafik komputerowy ma stocznię, w której buduje 38-stopowy pełnomorski katamaran. A 38 stóp to tyle, że z powodzeniem wypełnimy tę scenę. Tyle co tir z naczepu. Poznajcie naszego następnego kreatywnego. Dzwonił znajomy. Słuchajcie, na Staszica w bramie 2 krzesła. Weźcie je dla nas. Różnie bywa. Czakrencik to takie nasze małe miejsce w sumie na ziemi. Sklepik, w którym możemy sprzedawać farby kredowe. Pracownia, gdzie organizujemy warsztaty i uczymy stylizacji mebli, technik stylizacji i gdzie zarażamy naszą, można powiedzieć, pasją. Dobra, ja już skończyłam. Jak myślisz? Tutaj nie tylko chodzi o to, żeby coś przemalować na biało, ale żeby właśnie jakoś tak fajnie wystylizować ten mebelek, żeby on właśnie zyskał to nowe życie. Żeby poczuć się pewniej, żeby wiedzieć co i jak mamy zrobić. To ten pierwszy mebelek odnawiamy pod naszym okiem. I to jest fajne, że ci ludzie czerpią z tego i później tylko na przykład przysyłają nam zdjęcia albo dzwonią i mówią: Pani Asiu, przemalowałam tak i tak ten mebel. Prowadziłem wtedy do Wykładu przez 7 lat. Oraz firmę budowlaną. No i w końcu znalazłem swój azyl. No i jak? Panie? Dla mnie tak. Klient przychodzi i ma już jakąś wizję, ale nie do końca potrafi ją zrealizować i nie wie w ogóle, jak się za to zabrać. No i wtedy my budujemy.
do jakiejś 1/3 w jednym kolorze. Tutaj był w innym kolorze, a całość połączyć właśnie jakimś takim geometrycznym szablonem. Ja bym to zrobił właśnie cały w jednym kolorze i te ręciki wydobył. Coś po prostu odręcznie namalować. Może były spróbowane. Dzielimy ją na pół, czy lecimy całość jednym kolorem i zdobienia wyciągamy razem z blatem. Albo cały stelaż jednym kolorem i szuflady inne. Dobra, przekonałem się. Ot i cała historia. Dobrze nam. Jeżeli nieopatrznie pozostawicie gdzieś ładny, ale zniszczony medal, to bądźcie pewni, że niechybnie wpadnie on w chciwe ręce Czokens-Psik. A miejsce, w którym pracują, to przyszły kwartał kreatywny u zbiegu ulic Wodopojnej i Szewskiej. I jedno jest pewne, że to jest najładniejsza para stolarzy w mieście. Zapraszamy na kolejną prezentację. Wychowani byliśmy dawnymi czasy na tych serialach wspaniałych Robin Hood, Wilhelm Tell, Karol May, przecież wszystkie takiego książki, a tam było dużo łuku. No i tak na kilkadziesiąt lat te łuki zniknęły potem. No, sztuki walki zajęły to miejsce. Lata 90. powrócił do nas ruch odtwórstwa historycznego, czyli no, głównie wtedy było średniowiecze. Wtedy się zaczęły się turnieje rycerskie, na których no, zaczęto strzelać po prostu z łuków, nie sportowych, tylko starano się jakieś tam historyczne samemu robić. Ja po prostu sobie przypomniałem o tym, że kiedyś tam jakieś prymitywne łuczki robiłem. No i zacząłem się uczyć. Od 96 roku do dziś uczę się nadal. Staram się robić łuki z całego świata. Dlatego tutaj trzymam łuk japoński. Ten jest najtrudniejszy z nich wszystkich, dlatego że jest asymetryczny. Trzymany w 1/3 jego długości od dołu, a siły muszą się tu równoważyć. To górne ramię musi mieć taką samą siłę jak w dole. Pierwszy taki naprawdę profesjonalny łuk, no to był łuk z akacji, łuk płaski. Taki dość krótki, ale bardzo mocny. To ikona w ogóle rzemiosła łuczniczego. Widać od razu zresztą po dotyku, po wyglądzie, że to nie jest zwykły łuk. Drewno jest trochę nieprzewidywalnym materiałem. Czasami po prostu na zakończenie tej pięknej roboty przy naciąganiu łuku następuje piękny trzask i zaczynamy pracę od początku. Człowiek zdusi w duszy przekleństwo i bierze się za następny kawałek drewna. I to już tak, dla mnie to jest czymś normalnym, że ja powiedzmy sobie idę jak mam ochotę, idę do tej piwnicy, czy tam gdzieś takimi sprawami łuczniczymi, szukam drewna, groty robię, strzały robię, no bo to jest też przecież związane z tym. Te narzędzia do produkcji ręcznej są prawie identyczne. No w zasadzie od tamtych dawnych lat w sumie nie wymyślono niczego więcej. Taka przywara rzemieślnika, że szef bez butów chodzi, to tak samo i ze strzelaniem. Strzelam znacznie mniej niż ludzie, którzy tych łuków nie produkują. Były niektóre takie egzemplarze, że jak to koledzy mówili, widać było po twoich oczach, że mówisz, że się bardzo, bardzo niechętnie z nim rozstajesz. Mieli dużo racji. Były niektóre takie łuki, do których się rzeczywiście przywiązałem. Teraz został mi w zasadzie jeden taki niedokończony projekt, jedno ostatnie wyzwanie, bardzo poważne, czyli w ogóle łuki kompozytowe, czyli łuki azjatyckie. Metodą oryginalną, czyli róg, drewno, ścięgna. Człowiek jeździ na te imprezy z łukiem, żeby sobie czasami postrzelać, no to na pewno zmienia zupełnie środowisko, zmienia otoczenie.
jest gdzieś w innym świecie po prostu. No tutaj też jak wejdę do siebie do piwnicy, czy jak siądę nad cięciwą, czy ozdabianiem łuku, no to też jest zupełnie inny świat. Po prostu myśli się o czymś innym. Jest taka skocznia. Można odpocząć. Kojarzą się albo z zabawkami, albo wysokotechnologicznym sprzętem sportowym opartym na kompozytach. A tutaj mamy coś zupełnie innego. Tutaj mamy ręczną pracę, która zaczyna się od produktu, od drewna i prowadzi do powstania czegoś więcej niż maszyna do wypuszczania strzału. Przed nami kolejny kreatywny. Jesteśmy w Warszawie. No i w pewnym momencie uznaliśmy, że może warto spróbować czegoś innego. Taka główna inspiracja to jest rolnictwo biodynamiczne i antropozofia Rudolfa Steinera. Wiele praktycznych dziedzin życia na niej wyrosło, m.in. pedagogika waldorska, medycyna i rolnictwo. To jest wizja trochę rolnika jako strażnika ziemi, człowieka, który dba o zdrowią, żywą ziemię, która rodzi żywą żywność, a żywa żywność to jest zdrowy człowiek. Z taką świadomością tego, że życie, prawda, wymaga też pieniędzy i utrzymania się z czegoś, do krów, które są takim niezbędnym elementem właśnie tego gospodarstwa biodynamicznego, krowy, mleko, więc ser. Na Lubelszczyznę przeprowadziliśmy się w 2008 roku. Można powiedzieć, że rozwijaliśmy się organicznie, czyli z roku na rok dokupowaliśmy krowy, powiększaliśmy pomieszczenia w mleczarni i teraz mamy 2016 rok, 12 krów. Wszystko, co robimy, sprzedajemy dla indywidualnych odbiorców lub sklepów. No i od początku było wiadomo, że ja jestem bardziej rolnikiem, więc ja zajmuję się gospodarstwem i hodowlą krów, tym wszystkim, co jest związane z uprawą ziemi i dostarczaniem mleka, działkami, to jest mleczarnia i organizowanie całego przetwórstwa i dystrybucji. Produkujemy dojrzewający cheddar, sery świeże podpuszczkowe, naturalne z zielonym pieprzem, serek grecki, dojrzewające koziki, camemberty. W każdym sezonie staramy się dodać nowy smak jogurtu z sezonowych owoców. Więc jak się sprowadziliśmy, to oczywiście tutaj lokalni mieszkańcy patrzyli z niedowierzaniem na historię o tym, że ludzie, prawda, z miasta mają ochotę hodować krowy i robić, produkować sery. No ale z czasem, kiedy widzieli, że to się rzeczywiście dzieje, że sami zasuwamy, tutaj pracujemy i że się to rozwija, przekonali się chyba i jakoś uszanowali. Też absolutnie też byli przyjaźni i mamy świetną dziewczynę w mleczarni, która jest właściwie podporą tej naszej produkcji. No, a ja z kolei z tej swojej strony gospodarstwa, wszystkich polowych historii mam też ojca z synem, Tatka i Wojtka Szyszków, bez których też bym tutaj zginął 1000 razy. Ci ludzie to jest też część mlecznej drogi. Jesteśmy cały czas tacy miejsko-wiejscy. Mamy swój jakiś taki miejski background, utrzymujemy relacje z przyjaciółmi z Warszawy czy z Lublina. Jak również teraz po tych paru latach nie wyobrażam sobie już mieszkania w mieście tak na cały czas. No tutaj jest jakaś przestrzeń wolności, natomiast to jest coś świetnego, jakby jesteśmy niezależni. Nie wiem, na ile są to na razie realne pomysły, żebyśmy stali się taką małą spółdzielnią mleczarską, opierającą się tutaj na lokalnych rolnikach. Na pewno jeszcze coś wymyśli. Ania Łuczyłek, Rafał Duszyński, Mleczna Droga. Ser, krowy, kosmos. Nie wiem, czy powinniśmy jeszcze coś dodawać, ale wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby powiedzieć, że Mleczna Droga jest jednym z niewielu miejsc, o których piszą najlepsze europejskie przewodniki po slow foodzie. A tak naprawdę są to dwa równorzędne biznesy pracujące w zgodnym rytmie natury, hodowla, a z drugiej strony wybitne sery, które znajdują miejsce na wysokich półkach ekologicznych sklepów. Poznajcie naszych ostatnich kreatywnych dzisiejszego wieczoru, ale wyjątkowych. Zapraszamy. Poszło!
sama koncepcja, tak, na powstanie browaru, no to zrodziła się tak jakoś, no, naturalnie. Prowadzę w Lublinie pub, który specjalizuje się w takich piwach. Stwierdziłem, że fajnie by było też móc mieć wpływ na ten proces twórczy tego, żebym robił tak piwa takie, jakie chciałbym, żeby pili moi goście. Pierwsza zmiana, tak, w sumie piwo, od którego zaczęliśmy w ogóle ważyć. Musieliśmy jakoś tam poznawać sprzęt, dogrywać się też między sobą. No już teraz jest dzień, gdzie ważymy ponad pół roku, to już jest 13. warka pierwszej zmiany i podobno najlepsza. O, proszę bardzo, wszystko ładnie na zlecenie, dochodzimy do wprawy. O, ładna pianka. To piwo jest no, niesamowicie aromatyczne. To jest fajne piwo, żeby zacząć jakąś przygodę z craftem. Użyliśmy tylko chmiele, które rosną tutaj w pobliżu, poniatowej, w karczmiskach. To, co robimy, tak, to podlega jakiejś tam krytyce naszej, a przede wszystkim krytyce ludzi, którzy korzystają właśnie z naszych produktów i próbujemy to jakoś na bieżąco udoskonalać. Tworzymy jakieś nowe, no tutaj akurat mamy piwo, które pojawi się, mamy nadzieję, już na lubelskich targach piwnych, piw rzemieślniczych, taka mała zapowiedź, to jest Russian Imperial Stout, pięknie pachnie, czekolada, kawa. Często ludzie, którzy stykają się z piwowarstwem rzemieślniczym, właśnie z tym intensywnym nachmieleniem, mówią, że te piwa są gorzkie, straszne i tak dalej, ale często też tak jest, że jak ktoś raz tego spróbuje, no to już po prostu do tego wraca, nie? No tu coś dzwoni jak zwykle. Dobra. Dzisiaj mamy gości z Brazylii, konkretnie właśnie Murilo z browaru Dum i razem przygotowujemy piwo, które będzie zawierało trochę takiej Brazylii, różnych dodatków. Miejmy nadzieję, że się fajnie uda poczuć to w tym piwie. Dla mnie sukcesem jest to, że nieuchronnie tak, zbliżamy się do 100. warki. Opinie, prawda, klientów, którzy w zdecydowanej większości twierdzą, że nasze piwa są dobre, powtarzalne. Już mamy 14 piw w portfolio. Przede wszystkim sukces, że udało nam się coś zbudować, tak? I że zaczęło to funkcjonować. Browar to są taki browar, tak? To są przede wszystkim ludzie i tak patrząc z perspektywy takiego czasu, no to lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć. Twierdzę, że to jest taki dream team. Naprawdę wielu może mi pozazdrościć. Pamiętam tą piwną rewolucję, tak, jak one dopiero gdzieś wybuchały, jakieś małe ogniska tego, byliśmy świadkami czegoś, co ma jakieś znaczenie w takim przemyśle, tak, browarniczym w Polsce. Historyczne. Fajnie jest oczekiwać od piwa czegoś więcej niż tylko tego, żeby to miało słomkowy kolor, tak, i procenty. Na jesień właśnie, to już wspominałem, tak, szykujemy coś naprawdę, co będzie uderzeniem. Ja po raz pierwszy o chłopakach usłyszałem, kiedy dowiedziałem się, że świetny lubelski grafik Dawid Ryski będzie projektował dla nich etykiety. I wtedy zdałem sobie sprawę, że dbają o szczegóły. Ważenie piwa to niezwykle trudny, pracochłonny proces, który wymaga ogromnej cierpliwości i zaangażowania. A możecie się o tym Państwo przekonać w pubie u fotografa, który jest sztandarowym miejscem, w którym prezentowane są ich produkty. Poznaliśmy już wszystkich 12 postaci tegorocznych, kreatywnych i teraz nastąpił czas na publiczne okazanie. Zapraszamy naszych tegorocznych kreatywnych do nas na scenę. Chodźcie, moi drodzy.
Proszę Państwa, przed Wami nasza wspaniała prawie 12. Bohaterowie 4. tegorocznej edycji żyją, są prawdziwi, można dotknąć w kuluarach. Nasi wspaniali bohaterowie, Kreatywni 2016. A z nami wspomniana wcześniej Marta Zbierska, współautorka zdjęć. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy Wam sukcesów w przyszłości, tego, aby Wasze biznesy się rozwijały i żebyście byli żywym świadectwem tego, że lubelska gospodarka rozwija się z Wami, jest nasączona Waszym geniuszem, Waszym duchem, Waszą pasją, Waszą kreatywnością. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed 4 laty, rozpoczynając projekt Kreatywni, mierzyliśmy się z bardzo istotnym wyzwaniem. Z wyzwaniem, które uznaliśmy za jedną z kluczowych rzeczy, którą musimy przewalczyć w kontekście promocji gospodarczej miasta. A mianowicie z takim stwierdzeniem, które pokutowało w Lublinie, że tu się gospodarczo nic nie udaje. Przemysł upadł, a gospodarka jest słaba. I dlatego między innymi powstali Kreatywni. Chcieliśmy udowodnić, że Lublin to miasto, które tętni życiem gospodarczym, ma fantastycznych przedsiębiorców, rozwija się, a ta przedsiębiorczość jest unikalna, bo choć niekiedy malutka i nie wszystkim znana, to bazująca właśnie na takim geniuszu, na duszy, na pasji, na miłości do tego, co robimy. W ten sposób rozpoczęliśmy podróż, o której wcześniej mówiliśmy. Projekt się rozwijał, my rozwijaliśmy się wraz z projektem. Przez 4 lata poznawaliśmy Lublin z różnych stron. Poznaliśmy, przyszło 100 fantastycznych osób, niemal 50 z nich opisaliśmy, sfotografowaliśmy, sfilmowaliśmy, ale w tym momencie stwierdziliśmy, że to wciąż za mało, że potrzebujemy przenieść ten projekt na wyższy poziom. Zdecydowaliśmy, że ten wyższy poziom oznacza utworzenie platformy. W ten sposób powstało Miasto To. Miasto to rejestr tego, co Lublin bierze od świata. To zapis tego, w jaki sposób Lublin twórczo przekształca te idee, nadając im nasz unikalny charakter, inspirując te idee. To zapis tego, w jaki sposób Lublin inspiruje świat. Miasto To rodzaj platformy, rodzaj rejestru, w którym będziemy pokazywali to, co w kreatywnych się nie mieści. To, co jest treścią naszego życia, to, co definiuje naszą kreatywność. W ten sposób transformujemy nasz aktualny projekt Kreatywni w nowy byt. Ale żeby to zrobić, chcieliśmy nadać mu pewną namacalną formę. I dlatego postanowiliśmy posłużyć się bardzo specyficznym narzędziem, a mianowicie manifestem. Ten manifest powstał przy współpracy wyjątkowych ludzi, którzy mieszkają w Lublinie, którzy tak jak my kochają to miasto, tak jak wy, którzy tutaj z nami jesteście, i Charlesa Landrego, który brał bardzo czynny udział i wspierał nas w procesie tworzenia tego dokumentu. Chcielibyśmy zaprezentować Wam ten dokument w tym momencie. To, co bardzo istotne, to pan profesor powiedział nam, że bardzo niewiele miast na świecie, a w zasadzie nie tylko o jednym, przeprowadziło taki proces, w którym zadało sobie trud stworzenia kreatywnego manifestu. I oto ten
manifest kreatywny, kreatywny manifest miasta Lublina przed Wami. Kilka bardzo ważnych, istotnych zdań, które wiodą nas w przyszłość, będą drogowskazem do tego, w jaki sposób budować strategię kreatywności Lublina, w jaki sposób budować katalog rozmaitych działań, które przyniosą nas w zupełnie inną rzeczywistość. I w tym miejscu i w tym momencie chcielibyśmy zaprosić pana Krzysztofa Żuka, prezydenta miasta Lublin i profesora Charlesa Landrego, aby dokument ten podpisali. Panie profesorze, panie Państwo, nie tylko my kochamy Lublin, kochających jest więcej wśród naszych mieszkańców i takich projektów, takich niezwykłych aktywności jest dużo więcej. Ale to jest oczywiście efekt wielu lat budowania naszej wspólnoty, bo tak trzeba już dzisiaj w Lublinie powiedzieć. To jest efekt wielu organizacji pozarządowych i konkretnych osób, które walczyły o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. To jest efekt ogromnie dużo właściwie zespołów i organizacji zajmujących się tym trudnym obszarem w polityce społecznej. Mówimy o zagrożonych wykluczeniem społecznym czy wykluczonych. Przywracanie tych środowisk i konkretnych osób do tej aktywności, w której chcielibyśmy ich widzieć. To jest ogromne grono młodych ludzi, które dzisiaj możemy spotkać na platformie startupowej w Parku Naukowo-Technologicznym. Jeśli mówimy o tej kreatywności tutaj, w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, to taką samą kreatywność, choć trudniejszą do wyrażenia, możemy spotkać w startupach lubelskich. Ale chciałbym również dostrzec tę kreatywność w tych dużych zakładach przemysłowych, fabrykach, których dzisiaj nie przywołujemy. A to nie jest prawda, że przemysłu nie ma, bo jest kilkaset firm produkcyjnych i to potoczne myślenie, że w Lublinie nie ma przemysłu, absolutnie nie jest prawdziwą tutaj kwestią. Proszę zobaczyć firmę Ursus, proszę zobaczyć w dawnej fabryce samochodów kilka innych firm, znakomitych firm inżynierskich. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wszyscy, jak tutaj jesteśmy, że w Lublinie powstał pierwszy autobus z napędem wodorowym, który właśnie pojechał na targi do Hagi. Ten autobus być może jest autobusem w przyszłości również, który będzie jeździł po ulicach lubelskich. Że mamy tutaj przykłady firm inżynierskich, które mają rewelacyjne rozwiązania technologiczne, że mamy startupy naukowe, które dzisiaj rokują znakomicie w rozwoju tej przedsiębiorczości w tym wymiarze innowacji. Ale oczywiście to są różne obszary aktywności, której Lublin potrzebuje. I za tą aktywność Wam, wszystkim, których możemy tutaj przywoływać, dziękuję, bo bez Was, bez tej aktywności Lublin nie byłby takim miastem, jakim jest. I ten projekt kreatywny jest kapitalną formą takiej promocji w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tych postaw aktywnych ludzi z pasją, ale też i ludzi, którzy myślą o sobie i o otoczeniu tak, jakbyśmy tego chcieli, jako pewnej wspólnocie. Wspólnocie również w wymiarze tych interesów, tak to nazwijmy, ekonomicznych, co tym bardziej jest cenne. Chciałbym podziękować autorom, pomysłodawcom tego projektu realizowanego od kilku lat.
Są prezentowane zdjęcia w ratuszu, wystawy są co roku i muszę powiedzieć, że budzą ogromne zainteresowanie, ale to jest fragment rzeczywistości, której już nie jesteśmy chyba w stanie rejestrować. Tak dużo jest takich przypadków, tak dużo jest osób, które podobnie jak dzisiaj prezentowane, właściwie zbudowali swój świat w naszym wspólnym Lublinie. Dziękuję bardzo, a również i naszemu znakomitemu wykładowcy chciałem podziękować, bo przyjechał w dobrym momencie do Lublina. Mówi o rzeczach ważnych, ale my te rzeczy ważne już po trosze realizujemy. W związku z powyższym, tak jak dzisiaj rano mieliśmy okazję rozmawiać, właściwie próbujemy sobie konsultować to, co jest swego rodzaju taką drogą, którą jeszcze musimy przejść. Ten benchmarking jest nam potrzebny, ale też wiemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy dyskusji, potrzebujemy wsparcia, ale wiemy, dokąd nasze miasto zmierza. To miasto 3.0 pana Charlesa jest tym modelem, który nas bardzo interesuje i wspólnie razem zapewne go zbudujemy. Dziękuję. You've had enough of me. I've said too much already. But all I'll say, it's been a privilege to be here, to work with the 20 people this morning in trying to develop this. You can come and read it in a minute. Essentially what it says, we acknowledge the past, where we come from. We work with the past in order to move towards the future. Within that, we see creativity as a central resource to make the most of the city and to allow and enable people to be and become the best they can be for the city as a whole, and how this city will be a city and is a city that listens and responds to citizens and collaborates with them, etc., 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 etc. Anyway, thanks a lot to everybody. Jesteśmy, dobrze, z powrotem. Proszę Państwa, a teraz chcielibyśmy zaprosić na scenę, dziękując tym samym Panu Prezydentowi i profesorowi Landremu, autorów naszego manifestu. Jeżeli jesteście na sali, zapraszamy, podpiszemy wspólnie to, co stworzyliśmy dziś rano. A żeby Państwo wiedzieli, co stworzyliśmy, za chwilę odczytamy, gdy koledzy będą podpisywali. Manifest kreatywny Lublina. Lublin to wspaniałe dziedzictwo i wierzymy, że może ono inspirować nie tylko jego mieszkańców, ale i cały świat. Każda zmiana wymaga kreatywności, która wnosi do miasta energię i życie. Pamiętając, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, idziemy naprzód. Kreatywność przenika wszystkie dziedziny życia. To o wiele więcej niż sztuka. To wyobraźnia i inspiracja, która rządzi biznesem, życiem codziennym, nauką, a także administracją publiczną. Wierzymy, że tylko dzięki kreatywności możemy budować nasze bogactwo i dobrobyt, rozwiązywać problemy, wzmacniać pozycję naszego miasta i sprawiać, by Lublin był lepszym miejscem do życia. Lublin dąży do rozwoju kultury miejskiej, kreatywności i stworzenia takich warunków, by mieszkańcy mogli swobodnie myśleć, planować i działać. Lublin słucha mieszkańców i odpowiada na ich pytania. Jest otwarty i gościnny. Wspiera różnorodność, otwartą wymianę zdań i umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału mieszkańców. Lublin chce pokonywać bariery, tak by umożliwić ludziom ekspresję i dawanie z siebie tego, co najlepsze. Lublin chce być odważny i akceptuje ryzyko, rozumiejąc, że nasz sukces składają się również porażki. Lublin wie, że atrakcyjna, inspirująca i przyjazna architektura miejska jest niezbędna, by w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Lublinian. Lublin nieustannie identyfikuje i rozwija swój potencjał kreatywny. Będzie wspierał możliwości swoich mieszkańców i czerpał z nich korzyści. Tak, by nasze miasto było miejscem, gdzie ludzie chcą żyć i przyjeżdżać. To jest właśnie miasto.
Siła, proszę Państwa, tkwi w duchu kreatywności i współpracy. Osiągnęliśmy bardzo dużo, a ta część wydarzenia musi się już skończyć. Zatem przede wszystkim chcieliśmy podziękować tym, dzięki którym kreatywni mogli żyć, funkcjonować i odnieść taki sukces. Dziękuję przede wszystkim Maćkowi Łukaszowi. Tego się spodziewałem. Przede wszystkim chcieliśmy na początek podziękować Marcie Zbierskiej, z którą od początku tworzymy te fotografie i bez której udziału ten projekt nie wyglądałby tak, jak wygląda teraz. Marta jest bardzo skromna, chociaż jest wielką artystką, wielką twórczynią i cieszę się, że jest razem z nami. Marta, bardzo Ci dziękuję. Chcielibyśmy bardzo podziękować Pawłowi Batyrze, który od samego początku tego projektu zajmuje się oprawą wizualną i tworzy piękne grafiki, które promują kreatywnych. Ale to, co dzisiaj zobaczyliśmy na tym ekranie, to dzieło Piotra Mleko-Milkowskiego. Piotr jest niezastąpiony. Te filmy były fantastyczne i nigdy nie spodziewaliśmy się, że zobaczymy tak wiele wzruszających obrazów. Dziękujemy Ci, Piotrze, genialna robota. Chcielibyśmy bardzo podziękować Małgorzacie Drozd-Maciuk i Krzysztofowi Raganowiczowi, bez których wielu z Was prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałoby się o tym evencie. Bo to oni rządzili mediami społecznościowymi. Bardzo dziękujemy Marcie Chałupce, która stworzyła genialną strategię komunikacji, wdrożyła ją, wyegzekwowała i wyprodukowała ten event. Marta, bez Twojego wsparcia, ale i zdeterminowania nie byłoby tego projektu. Dzięki. Dziękujemy naszym tłumaczom, tym w kabinach, ale przede wszystkim tłumaczkom języka migowego. Taka prosta będzie standardem. W mieście kreatywnym ona musi być standardem. Dokładnie. I na sam koniec chciałbym podziękować naszym partnerom. Przede wszystkim serdeczne dzięki za gościnę kierownictwu i teamowi Centrum Spotkania Kultur. Sprawiliście, że nasz projekt po prostu błyszczy. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy naszym partnerom w projekcie Gazecie Wyborczej, Pracowni Miast. Ta współpraca była naszym zdaniem wzorcowa. Dzięki Wam byliśmy bardzo mocno obecni w przestrzeni prasy, mediów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też Państwu za patronat i chciałbym serdecznie podziękować Agencji Reklamowej Malik za wsparcie promocyjne. Tym samym nasze wydarzenie, proszę Państwa, dobiega końca. Maciek. Chcę bardzo Państwu podziękować, że byliście dzisiaj z nami i bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia fotografii, które są tuż obok w Alei Kultur. Drzwi się właśnie otwierają. A ich podziwianie chcielibyśmy, żeby umiliło Państwu degustacja, którą przygotował nasz ulubiony zespół kreatywnych, wyrowary zakładowe. Dziękujemy bardzo.